Cześć, witaj na kanale Freaktoys. Po dłuższym czasie dotarliśmy do ostatniej figurki ze świata Władcy Pierścieni, wykonanej przez Diamond Select. I to dosłownie, ponieważ ta firma zbankrutowała, tracąc wszystkie posiadane licencje, w tym właśnie do Władcy Pierścieni. A więc więcej takich figurek już nie zobaczymy, pomimo wcześniejszych zapowiedzi figurek chociażby z Hobbita. Szkoda, naprawdę wielka szkoda. A tymczasem przedstawiam Ci złego czarnoksiężnika oraz władcę Isengardu, Sarumana. Zapraszam na recenzję. Zanim jednak wyciągniemy tą figurkę, przyjrzyjmy się po raz ostatni, jak prezentuje się to opakowanie. A więc na górze można znaleźć logo producenta, czyli firmę Diamond Select Toys. Poniżej umieszczono transparentne okienko, przez które widać naszą figurkę wraz z załączonymi do niej akcesoriami. Natomiast na samym dole znajdziemy logo filmu Władca Pierścieni, grafikę przedstawiającą nam 3 postacie z tego filmu, a także nazwę tego czarnoksiężnika, czyli Saruman. Na bokach tego opakowania znajdziemy również loga filmowe z jednej, jak i z drugiej strony, natomiast na odwrocie dowiemy się, że jest to już seria 6, w której w skład wchodził też Sam, którego recenzowałem ostatnio, a więc polecam nadrobić tą recenzję. Wcześniej mogliśmy tutaj też znaleźć takich bohaterów jak Lurtz, Boromir, Gandalf, a także Uruk-hai Ork. I wszystkie recenzje znajdują się już na moim kanale. A więc przejdźmy z powrotem do figurki i ją wyciągnijmy oraz sprawdźmy, jak się prezentuje bez tego opakowania. Figurka Sarumana, podobnie jak wcześniejsze figurki z filmu Władca Pierścieni od Diamond Select Toys, stworzony został w skali 7-calowej. Sprawdźmy zatem, jak to przełożyło się na wysokość tej figurki w centymetrach. Otóż Saruman mierzy 18,5 cm. Dla porównania przygotowałem dwie inne figurki w 2 różnych skalach. Pierwszą z nich będzie 6-calowy Kang serii Marvel Legends od Hasbro, natomiast drugą figurką będzie 7-calowy Peacemaker serii DC Multiverse od McFarlane Toys. Jak widzimy, Saruman jest delikatnie niższy niż Peacemaker, ale za to widać tutaj znaczącą różnicę pomiędzy skalą 6-calową a skalą 7-calową. I tak, jak widać, orzełka da się przyczepić do ramienia Peacemakera. Jako że Saruman jest ostatnią figurką w tej serii, to wypada pokazać całą kolekcję. I tak też zrobię, ale zacznijmy od tej złej strony. Zaczynając od lewej mamy tutaj Nazgula, Uruk-hai Ork, Gollum, Saruman, Sauron, który był figurką do złożenia i chyba jedną z najlepszych figurek w tej serii, Ork z Mori oraz Lurtz. I muszę tutaj przyznać, że ta zła ekipa prezentuje się razem epicko. Natomiast jeżeli chodzi o tą pozytywną ekipę, to mamy tutaj Pippina, Aragorna, Meriego, Gandalfa, Frodo, Legolasa, Sama, Boromira oraz Gimliego. A więc teraz jestem ciekawy, która z tych wszystkich figurek podobała Ci się najbardziej, albo może której postaci tutaj zabrakło. Koniecznie daj znać w komentarzu. Przejdźmy zatem do akcesoriów, które dodane zostały do tej figurki. Największymi elementami są tutaj wymienne ręce zgięte w łokciach. Ten zabieg spowodowany jest tym, co było minusem przy figurce Gandalfa i Nazgula, a mianowicie u tych figurek po zgięciu ręki w łokciu szata zachowywała się nienaturalnie, bo zamiast opadać ku ziemi, ta zginała się razem z łokciem. Tutaj producenci postanowili dodać dodatkowe ręce i w sumie jest to bardzo dobry pomysł. A więc mamy pole wyboru, jak chcemy eksponować naszą figurkę, z rękami wyprostowanymi lub zgiętymi. Łącznie dodano też tutaj aż 5 wymiennych dłoni, które pozwalają nam też na trzymanie pozostałych 2 akcesoriów, którymi są Palantir, czyli kryształowa kula umożliwiająca widzenie na dalekie odległości oraz komunikację. Kula jest koloru ciemnobrązowego, niczym Coca-Cola. Ostatnim elementem jest kij Sarumana, czyli metalowa laska ozdobiona koroną, w której umieszczona jest kryształowa kula. Jest to symbol czarodziejskiej mocy Sarumana oraz jego broń. A więc jak sam widzisz, tych akcesoriów nie ma tutaj za dużo w porównaniu z poprzednimi figurkami w tej serii. Ale tutaj producenci postawili bardziej na funkcjonalność i to też ma swoje plusy. Co do samego wyglądu, to mamy tutaj starszego mężczyznę z długimi włosami i brodą w szarym kolorze, z ciemniejszym kosmykiem na środku zarostu. W trylogii filmowej Władca Pierścieni w postać Sarumana wcielił się Christopher Lee i twarz oddaje go nawet dosyć wiernie. Przemawiają też za tym ciemne brwi oraz orli nos. Figurka ubrana jest w zdobione szaty, szczególnie widać to na rękawach i koszuli.
Podobny zabieg zastosowany został na plisowanej części płaszcza oraz pasie. Tutaj tych detali jest cała masa. Nogi zakrywa długa szata, spod której wystają białe wiązane buty z czarnymi podeszwami. Podoba mi się też wykończenie na plecach, z tym ostro zakończonym wzorem. Ogólny wygląd oceniam dobrze, ale już teraz widać, że będzie miał negatywny wpływ na pozowalność. A jak jest z tą pozowalnością? Już pokazuję. Otóż głowa teoretycznie znajduje się na stawie kulkowym, ale nie możemy z nią za dużo zrobić, ponieważ jak sam widzisz, te ruchy są bardzo ograniczone. Ani na boki, ani w górę, czy też w dół. Natomiast jeżeli chodzi o ramiona, możemy tutaj obrócić oczywiście o 360 stopni, unosić od i do ciała. W łokciu niestety się nie zginają, ale możemy tutaj delikatnie obrócić na boki, co też nie wygląda dosyć estetycznie. Podobnie jest właśnie z tymi rękami zgiętymi w łokciach. Jeżeli chodzi o nadgarstki, te również są ruchome, chociaż bardzo ciężko dostępne. Możemy nimi obracać dookoła, a także wyginać w górę i w dół. Talia ruchoma jest w 2 punktach. Pierwszy znajduje się w klatce piersiowej i jest to również staw kulkowy, natomiast drugi znajduje się w pasie i tutaj również możemy obracać talią na boki. Jeżeli chodzi o nogi, tutaj praktycznie nie zrobimy nic poza stopami, które są ruchome i możemy nimi obracać na boki, unosić w dół, w górę, a także pochylać na boki. Szata jest bowiem całkowicie zamknięta i niestety nie możemy sprawdzić, czy kolana są ruchome, chociaż widać, że są, ale w praktyce w ogóle to nie zadziała. I to tyle, a więc jak sam widzisz, ta figurka jest dosyć statyczna. Nie zrobimy z nią za wiele, poza tym, że ustawimy ją wyprostowaną z akcesoriami i tym musimy się zadowolić. Przyszedł czas na podsumowanie. Czy Saruman jest idealnym zakończeniem fali figurek z filmowego świata Władcy Pierścieni? I tak i nie. Na plus wypadają tutaj detale i malowanie. Akcesoria też można podciągnąć jako pozytyw. Natomiast pozowalność tutaj leży. Ale raczej jest to wina designu postaci, aniżeli samej figurki. A więc dam tutaj ocenę 7 na 10. I mimo wszystko warto mieć ją w swojej kolekcji. Z jednej strony robi się troszeczkę smutno, że zakończyliśmy tą serię, ale z drugiej strony przed nami szykują się nowe serie, takie jak Transformers, Street Fighter, powrót do He-Mana i Władców Wszechświata, a więc będzie się działo. A tymczasem zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!